Cześć kochani, znów się witamy. Janusz Dąbrowski, witam Was na naszym kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Temat widoczny: skasować chorobę. W domyśle nagrać zdrowie. E, Jak to skasować chorobę? O czym ten facet znowu mówi? No właśnie, ten facet wie, o czym trochę mówi, bo sorry, to nieskromnie może brzmi, ale nie jestem tylko teoretykiem, ale również pewnym praktykiem. W praktyce stosuję rozwiązania, o których mówię, a na razie chcę Wam przybliżać pewne rozwiązania, które są obecne w przyrodzie w ogóle, tylko bardzo często nie uwzględniamy tego, nie widzimy tego, że przyroda sobie świetnie radzi. No więc słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić właśnie o skazowaniu choroby, czyli jest stan chorobowy, tak? Jest choroba zakwalifikowana zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób i tak dalej, ICD-10, jako taka i taka choroba. I oczywiście na to są odpowiednie procedury biochemiczne, farmaceutyczne, czyli lekarz ma podawać odpowiedni lek, zastosować całą procedurę leczniczą i tak dalej. Bo dzisiaj to już jest wszechobecne, wymagalne i bardzo często lekarze nie mogą niczego innego zastosować. Tak przy okazji powiem, że przysięga Hipokratesa, bo często używamy, mówimy, że no ale przecież lekarze składają przysięgę Hipokratesa. Nie składają przysięgi Hipokratesa, tylko tak zwane przyrzeczenie lekarskie, o którym się mówi, no ci, którzy nie znają, że to jest jakaś właśnie przysięga Hipokratesa. Nie i tak dalej. I tam jest nawet powiedziane, że mają uczyć zgodnie z sumieniem, znaczy leczyć zgodnie z sumieniem własnym i tak dalej. Tymczasem ich sumienia są łamane, dlatego że nie pozwala im się leczyć zgodnie z ich sumieniem. Mają leczyć zgodnie z procedurami, czyli sumienie równa się procedura, no ale mniejsza z tym. I teraz słuchajcie, jeżeli w ogóle dochodzi do choroby, to sprawa jest bardzo prosta, że choroba została spowodowana różnego rodzaju czynnikami, które spowodowały różnego rodzaju blokady. Zwyczajnie. Dlaczego się rura w zlewie na przykład zatyka? Bo tam jest blokada, bo się nazbierało dużo różnych rzeczy, paprochów, odpadków i nie ma spływu wody, więc jest blokada. Jest czasami blokada umysłowa. Uczeń został wezwany do tablicy, nagle stres i, nawet dobry uczeń, który jest słaby psychicznie, nie daje rady. Sytuacja na ulicy, trenowałeś gdzieś coś tam w klubie, bo się zawsze bałeś człowieku. No ja akurat miałem takie sytuacje. Kiedyś jako młody człowiek, jako no, dzieciak z podstawówki, z ogólniaka nigdy się nie biłem. Dopiero mając 39 lat zacząłem gdzieś coś tam trenować i tak dalej. Dlaczego? Bo się wcześniej bałem. I w tym momencie, jeżeli człowieka na ulicy spotyka się, powiedzmy, jakiś obwieś, to człowiek ma blokady, nie wie, co ma zrobić. I nawet ten, który już coś tam próbował gdzieś tam się obtrzaskiwać, jest sparaliżowany dosłownie, a więc jest blokada. A więc są czynniki, które powodują całą masę blokad i organizm nie jest w stanie się po prostu bronić. I powstaje po prostu choroba. I te blokady mogą być spowodowane przez nieprawidłową dietę, czyli nieprawidłowe odżywianie się. Przy okazji rozbijmy mit tak zwanego pojęcia tak zwanej diety. Ojej, muszę być na diecie. Ojej, tak naprawdę, to jak mi cię żal, że musisz być na diecie. Słowo dieta z greckiego to jest tylko sposób odżywiania się i więcej nic, a nie jakiś mit o tym, że w tym momencie to muszę coś robić, jakieś dziwne jedzenie jeść, a innego czegoś nie jeść. I tak, to jest tylko sposób odżywiania się. Jest dieta śródziemnomorska, jest dieta taka, makaronowa, kapuściana, kartoflana czy jakaś inna i tak dalej, i tak dalej. Nic z tych rzeczy. A więc słuchajcie, to są nieprawidłowe, więc blokady, czym mogą być spowodowane? Nieprawidłowym odżywianiem się, a jedzenie, odżywianie to jest co innego, stresami, smogiem elektromagnetycznym, zatruciem organizmu, na przykład no, napiliśmy się niechcący jakiegoś odczynnika chemicznego, infekcjami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj te czynniki wszystkie zakażają nasze komórki tak zwanym wtórnym czynnikiem elektromagnetycznym.
kochani, jesteśmy elektromagnetyczni. Czy się to komuś podoba, czy też nie, to jesteśmy elektromagnetyczni, dlatego że, przypomnę, nasze ciało zbudowane jest z wielu różnych substancji chemicznych. Jedną z najważniejszych, no niestety, tutaj chcę Wam powiedzieć o pewnej jednej takiej substancji, to jest taki pewien dowcip, nawet się przypomniał mi. Gdzieś tam chyba w Gdańsku wiele lat temu czytałem, przy jakimś klasztorze dominikanów były trawniki, tam ludzie wyprowadzali swoje pieski, pieski robiły kubkę, ci dominikanie stawiali tabliczki, no szanuj zieleń, nie wychodzić z pieskami i tak dalej. Nikt tego nie szanował, aż wpadli na pewien genialny pomysł, napisali na tabliczkach: uwaga, nie wyprowadzać zwierząt opryskane monotlenkiem diwodoru. Od tego momentu skończyło się wyprowadzanie piesków. Monotlenek diwodoru, jeden tlen, dwa wodory, cząsteczka H2O, czyli wody. A więc jesteśmy chemiczni, zbudowani z wielu substancji. Podstawą jest woda, co najmniej 70% naszych ciał to jest monotlenek diwodoru, czyli woda, więc zwróćcie uwagę, jak się mówi o suplementach, suplementy niebezpieczne, jakaś chemia w nich i tak dalej, bo tam podane składy chemiczne, tak jak się to powinno nazywać, to my też jesteśmy chemiczni. Na przykład apatyty mamy, to są źródło kości, kwas solny w żołądku, a kwas dezoksyrybonukleinowany czy kwas rybonukleinowy, dezoksyrybonukleinowany, czyli DNA, a kwas adenozyno-trójfosforowy, czyli ATP, paliwo dla jąder komórkowych i tak dalej. No, więc nie bójmy się nazw, no ale mniejsza z tym. Więc to tak na marginesie. I teraz słuchajcie, a więc jesteśmy zbudowani z substancji. Te substancje zbudowane są ze związków chemicznych. Związki chemiczne zbudowane są z pierwiastków, czyli niepodzielnych już na jakieś inne substancje, podstawowych substancji. Pierwiastki zbudowane są z atomów, atomy są zbudowane z jąder atomowych, elektronów, w takim olbrzymim skrócie. Elektrony to są cząstki naładowane, protony też dodatnie, elektrony są ujemne. Czyli co, jesteśmy elektroniczni czy nie? Jesteśmy. Czyli jesteśmy taką chmurą elektronową, na którą oddziałują pola elektromagnetyczne. To często o tym mówię w swoich audycjach poświęconych biomagnetyzmowi. I teraz jest sprawa taka, że dochodzi, ponieważ jedzenie, które wtłaczamy w nas, w siebie, to i też są substancje zawierające atomy, czyli elektrony w odpowiedniej konfiguracji. I tu dochodzi często do różnego rodzaju, jeszcze raz powtarzam, infekcji elektromagnetycznych. Oczywiście pierwowzór to infekcja o podłożu biochemicznym. Jakąś chemię żeśmy łyknęli, ale ta chemia to jest również bioelektronika, a więc jest przekazany impuls dla organizmu. I teraz zaczynamy chorować. Na czym polega choroba? Na rozstroju. Też każdy lekarz powie, no doszło do rozstroju organizmu. I teraz wyobraźcie sobie inny przykład. Jest zespół muzyczny, no duży, na przykład orkiestra symfoniczna. Jest dyrygant z genialnym słuchem, batuta i ewentualnie tony podaje i słyszy jakieś tam zafałszowanie. Jeżeli jest zafałszowanie jednego z muzyków, bo nie jest nastrojony instrument, no to znaczy, że ta melodia nie zostanie, nie będzie harmonijnie nagrana, wygrana. Więc tak samo z naszym organizmem. Nie funkcjonuje prawidłowo wątroba, czy serce, czy mózg i tak dalej, i tak dalej. Dochodzi do rozstroju pewnych narządów. Najpierw doszło do rozstroju komórek, później tkanek, całych narządów i całego organizmu. W związku z tym, bo do organizmu doprowadzona została nieprawidłowa informacja. I teraz wyobraźmy sobie, że macie zakłócenia w komputerze lub w telewizorze, jakieś tam szumy, trzaski, dlatego że to jest czymś spowodowane, a więc nieprawidłowa informacja elektromagnetyczna, która zakłóca funkcjonowanie, lub staracie się jakiś kanał w radio tam znaleźć, ale jeszcze słychać trzaski, aż musicie odpowiednio to wszystko nastroić. I macie gitarę, macie jakiś inny sprzęt muzyczny, próbujecie coś tam, powiedzmy, jakieś brzdękać, próbować, coś jest nie tak, no to więc podkręcamy struny gitary na gryfie, to już jest to już jest coraz lepiej. Mamy nastroić
instrument. I więc w takim razie, jeżeli do naszego organizmu dodaje się, jest podawana jakaś informacja, która zakaża nas tam takim bioelektromagnetycznym wirusem, to należałoby najpierw skasować tą informację i później wgrać zupełnie nową. I teraz tutaj, kochani, będziemy się jeszcze o tym mówić. Myślę, że nakręcę specjalny odcinek na ten temat. Każdy nasz narząd ma inną wibrację pracy. Każdy narząd wibruje. Jak liść na wietrze, jak każdy z nas, jeżeli, słuchajcie, jeżeli ja teraz do was mówię, mam nadzieję, że to będzie widoczne, i mówię, wypowiadam jakieś słowa, ale na przykład tego typu głoski. P, P, D, R, A, I, P, P, D. To przecież to jest, jak widać, fala akustyczna. Mam nadzieję, że to się nagrało. Jest to fala akustyczna, która dociera do drugiego ciała. I jeżeli dotyka, nawet bardzo delikatnie, to wywiera nacisk, powstaje tak zwany efekt piezoelektryczny, czyli który polega na tym, że następuje odpowiedni ruch elektronów, zmiana usytuowania elektronów. I teraz ta zmiana usytuowania elektronów następuje wtedy, kiedy na przykład na ciało naciskamy, kiedy ciało rozciągamy, kiedy ciało ściskamy i tak dalej, i tak dalej. A więc to są zjawiska fizyczne, o których już nie musicie pamiętać, jak to wszystko działa i tak dalej, ale generalnie to wszystko wywołuje skutki. A więc jeszcze raz powtarzam, że przywracanie do zdrowia jawi się jakby takie dwojakiego rodzaju działanie. Z jednej strony trzeba skasować nieprawidłową informację, czyli na przykład podać w sensie biochemicznym, trzeba podać lek, który nam się tylko wydaje, te malutka kuleczka, tam mikrogramy jakiejś substancji czynnej, które rozkładają się na przykład na 80 parę kilogramów masy człowieka, czyli ile na ten kilogram przypadnie, i jednak to w jakiś sposób działa. A więc jest podawana informacja chemiczna, biochemiczna w tym leku, ale jednocześnie jest to informacja elektromagnetyczna, bioelektroniczna, uściślijmy. I teraz, jeżeli mówimy, słuchajcie, właśnie o tym, że na przykład do organizmu dostaje się jakiś, powiedzmy, wirus, czyli obce białko, co wówczas robi organizm? W tym momencie oczywiście pojawia się zagrożenie w postaci tak zwanego antygenu i organizm zaczyna produkować przeciwciała, czyli swoje białka, które będą niszczyć wirusa. Na przykład zaczyna zwiększać produkcję limfocytów różnego rodzaju, między innymi też komórki typu NK, czyli natural killers, albo jakieś inne, które mają po prostu zatłuc tego wirusa i sprawa załatwiona. Więc niewielkie nawet skażenie organizmu obcym białkiem powoduje natychmiastową reakcję organizmu. Ale tutaj do obrony naszego organizmu, czy tylko biochemię możemy wykorzystać? Niekoniecznie. Możemy wykorzystać bioelektronikę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z wiedzą, że każda cząstka, każdy organizm, każda bakteria, każdy wirus, każde zwierzę ma własne częstotliwości, to mamy dzisiaj przy pomocy specjalnych urządzeń biorezonansowych odczytać tą informację, wibrację sczytać. Są stworzone już biblioteki wibracji różnego rodzaju pasożytów, czy też czynników doprowadzających do choroby organizm. I teraz co dalej? I teraz można podać informację zwrotną w postaci, jeżeli załóżmy, jeżeli ten wirus wytwarza tego typu fale o takiej wysokości, o takiej amplitudzie, to można mu podać informację odwrotną, czyli wykasować to działanie i nagrać informację na przykład zdrowia. Jaką? Na przykład podać do wody, do pamięci wody naszych organizmów śpiew czy też rozmowę delfina, matki delfina samicy, która urodziła swoje dziecko i która się opiekuje. Na pewno słyszeliście o takich terapiach, delfinoterapia, czy jakieś inne nagrane na wodę, albo w ogóle stosowanie muzykoterapii, dźwiękoterapii i tak dalej. To jest podawanie poddawanie ciała bioelektronicznym czynnikom naprawiającym ciało. I tutaj mógłby ktoś z was zapytać, no zaraz, jak, ale to
mówi pan o bioelektronice, o magnetyzmie, a tu o dźwiękach. Słuchajcie, w przyrodzie wszystko współgra. Jeszcze raz powtarzam, że jeżeli dźwięk dociera do naszego ciała, to powoduje zmianę usytuowania naszych elektronów w ciele. I teraz zwróćcie uwagę na rodzaje muzyki chociażby, na tym przykładzie się oprzemy, że jeżeli to jest muzyka kojąca, spokojna, to my się czujemy zrelaksowani, spokojni, wyciszeni. Natomiast jeżeli to jest muzyka gwałtowna, i jeszcze powiedzmy na przykład rodzaj techno, jeszcze jakieś błyski świateł i tak dalej, to jak się wówczas czujemy? Czujemy się tacy pobudzeni, tacy zdenerwowani, ruchy nieskoordynowane w tym tańcu i tak dalej, zamiast pełnej po prostu harmonii. Nie krytykuję tutaj oczywiście techno i zwolenników techno, ale na tym rzecz po prostu polega. I tutaj chcę od razu powiedzieć, że to, o czym ja mówię, no wydaje się, może wydawać się takie dziwne, nie z tego świata, ale okazuje się, że są badania bardzo poważne naukowe. W 1984 roku dwaj naukowcy, dwaj profesorowie, tutaj akurat posłużę się moją książką Biomagnetyzm, część pierwsza, żebym dzisiaj po prostu nie pomylił, więc fałszywa informacja jest fizjologicznym wirusem elektromagnetycznym zakłócającym pracę i sprawność komórek, później tkanek narządów. Udowodnili to laureaci Nagrody Nobla z 1984 roku, profesor Carlo Rubbia z Włoch i profesor Simon van der Meer z Holandii. Odkryli oni w organizmie ludzkim istnienie prądów elektrycznych o bardzo małym napięciu i natężeniu w postaci ruchu cząstek zwanych bozonami pośredniczącymi. To już w tej chwili nieważne. W każdym razie okazało się, że w efekcie, że te elektromagnetyczne wirusy mogą być usunięte również z organizmu elektromagnetycznie, czy też bioelektronicznie. A więc zobaczcie, jakie szerokie pole do oddziaływania, do terapeutycznego oddziaływania na nasze organizmy nam się tutaj otwiera. Te dziedziny są znane od dziesiątków, a nawet od stuleci, czyli od tysiącleci. I znowu mógłby ktoś powiedzieć, zaraz, panie Januszu, przecież bioelektronika, cały ten magnetyzm to dopiero być może ostatnie 100 lat, a pan mówi gdzieś od tysiącleci? Tak, bo od tysiącleci jesteśmy zbudowani z elektronów. Jeżeli przyjmujemy jakieś nalewki lecznicze roślinne, to w tych nalewkach też przyjmujemy elektrony. Jeżeli dochodzi do tak zwanej litoterapii, czyli terapii kamieniami, to każdy kamień, szlachetny, nieszlachetny, inne, ma swoje wibracje. I dobry terapeuta, znający się na rzeczy, może zastosować odpowiednie właśnie skały do tego, żeby przekazać, dokonać transferu energoinformacyjnego do wnętrza ciała, czyli bioelektronicznie. A nam się wydawałoby takie proste kamienie, jakieś tam inne historie. Gdzież tu jest bioelektronika? Jest, kochani, jest. Życie jest cudowne, doceniajmy to życie, szanujmy siebie, kochajmy siebie, bo jesteśmy naprawdę cudowni. Wszystkiego najlepszego na Wam życzę. Na koniec, jeżeli uważacie, że nadaje się to wszystko, co mówię, do tego, żeby polajkować, zasubskrybować kanał lub zamieścić jakiś komentarz, to będę bardzo wdzięczny. Wszystkiego najlepszego. Popadki. Pa.